jeden wielki chaos na ulicach, pomimo iż droga szybkiego ruchu miała aż 3 pasy w jednym kierunku, to na ulicy był jeden wielki chaos. Zdarzało się, że samochody jeździły pod prąd ulicy. Też myślę, że nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie, ale przypuszczam, że ruch uliczny na Filipinach jest bardziej zaadaptowany po amerykańsku. Emily zrobiła błąd w dokumentach. Sztuki, skutery, rowery, praktycznie wszystko. I Okej, więc udało nam się wszystko załatwić. Mamy w końcu certyfikat pre-marriage counseling, czy też certyfikat ukończenia tej sesji przedmałżeńskiej. Muszę powiedzieć, że była to po prostu formalność i danie w łapę. Jesteśmy w Panabo. Yeah, we are going here. Okay. Yeah, sure, I can. Oh, you've got baby here. Hope he is safe. Jedziemy tuk-tukiem i tak wygląda praca tuk-tukera. Tak. Ojciec roku tutaj na hamaku trzyma swoje dziecko. Szukamy taksówki. Nie muszę przyznać, że się czuję średnio bezpiecznie, ponieważ jest chaos, jak widzicie na ulicy. Mało tego, koło mnie na hamaku leży sobie roczne dziecko. Będziemy się kierować bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego, by złożyć dokumenty. Bardzo się cieszę, ale muszę w sumie przyznać, że to było bardziej przesłuchanie mojej osoby niż jakaś prelekcja przedmałżeńska. No nic, udało się. To jest najważniejsze. Okay, thank you. Yeah. Hello. Welcome to. Thank you. Yeah, thank you. We are very enjoying. Jesteśmy w tropikach, więc często mi po prostu zauważyłem, że obiektyw paruje. Jesteśmy ponownie w LCR. I mam nadzieję, że tym razem się uda wszystkie dokumenty przeprocedować, przepchać przez ten system biurokratyczny. Teraz jest ta chwila. Mam nadzieję, że się uda. Udało nam się tego samego dnia wszystkie dokumenty zdobyć i za chwilę, o nie teraz, mama dzwoni. Miejmy już to za sobą. Oh my god. Oczywiście mi zrobiła jakieś błędy w aplikacji o marriage license. Także musi jeszcze raz wypełnić aplikację, po czym podejdziemy jeszcze raz do okienka i no mam nadzieję, że tym razem wyjdzie. Się strasznie denerwuję. Załatwienie jednego dokumentu, który tak naprawdę można dostać od ręki, wiąże się z jakimiś dzikimi podróżami i nie jest to związane z korupcją, tylko raczej z brakami
kadrach. Nie było kompetentnej osoby, która mogłaby mi dokument wydać. I to wszystko komplikowało tak sytuację, że musieliśmy specjalnie się fatygować do innego miasta. Ale jest tu gorąco. Właściwie możecie się zdziwić, że kurczę Daniel, dlaczego się tak pocisz tutaj? Musicie sobie zdać sprawę, że na zewnątrz jest 35 stopni Celsjusza, a w Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma klimatyzacji. Kurczę, kiedyś to musiało być naprawdę przerąbane na Filipinach, żyjąc tak bez klimatyzacji, bez antyperspirantów, chociaż nie, Azjaci się tak nie pocą. Chociaż to jest chyba mit, ponieważ zdarzało się, że czułem od ludzi taki wczorajszy pot, te konsultacje przedmałżeńskie, ale tak naprawdę nie miało to nic wspólnego z pogadowędką przedmałżeńską. Raczej to był wywiad typu: a jak tam u was w Polsce sytuacja polityczna wygląda? Czy macie w Polsce dostęp do edukacji uniwersyteckiej? Czy też za studia musicie płacić? Czy w Polsce działa opieka socjalna? Pani ostatnie pytanie, które miałem: w ilu byłeś w związkach? Ile miałeś dziewczyn, zanim poznałeś Emi? Ja mi tak siedziała obok mnie. No powiedziałem, że nie pamiętam, bo nie pamiętam. Bo generalnie, no jakie ma to znaczenie? Żadne znaczenie, to była moja przeszłość. To, co robiłem w przeszłości, to jest tylko i wyłącznie moja przeszłość. Więc powiedziałem, no na przestrzeni 10 lat byłem w związku z 2 kobietami, a wcześniej byłem nastolatkiem. Shows your maiden name of your mom, so it's McQuaid Jackson. And that surname does not have feminine or masculine version. O, tutaj Emi siedzi i wypełnia wniosek o marriage license. Problem, z którym zmierzałem się wcześniej, polegał na tym, iż po prostu nie było kompetentnej osoby, która mogłaby zrobić tą pogadankę przedmałżeńską w Davao City, a jest to miasto wielkości Warszawy. Ale to miasto jest tak rozległe, że żeby tam dojechać, to trzeba jakieś 1,5 godziny. I tak byliśmy spóźnieni, dostaliśmy jeszcze opieprz za spóźnienie, no ale tutaj korków się po prostu nie da przeskoczyć. I tego samego dnia, dlatego po południu uderzamy do Urzędu Stanu Cywilnego, załatwić te dokumenty jak najszybciej, bo również na Filipinach zbliża się Święto Zmarłych. 1-2 listopada jest tak samo obchodzony jak i w Polsce. W mniejszych miejscowościach nadal trwa ten proceder, że gromadzą się rodziny, puszczają te swoje karaoke i piją pewnie tubę, czyli taki filipiński alkohol. Aczkolwiek słyszałem, że na wschodzie, na przykład w Ukrainie, czy na Białorusi, czy też w Rosji, też się w ten sposób obchodzi, znaczy wizytuje się zmarłych, że są ławeczki i przeważnie się na grobach właśnie pije alkohol. Ja w każdym razie takich praktyk nie Słuchajcie, jesteśmy już na półmetku. Opłaciliśmy wniosek o marriage license. Pozostało jeszcze troszeczkę papierków do wypełnienia. Troszeczkę, cały stos właściwie. I Emi wręcz się tutaj poświęca, pokażę wam. Mimo że już wniosek jest złożony i wszystko opłacone, to jeszcze mała ciekawostka. Ta oto area, ta oto zona, ta oto strefa, tutaj znajduje się Urząd Stanu Cywilnego.
te miejsce nie jest klimatyzowane. Zaś za tym przejściem jest strefa dla prywatnych przedsiębiorstw. I te miejsce już jest klimatyzowane. Urząd Stanu Cywilnego jest nieklimatyzowany z tego względu, iż podchodzą do tego w ten sposób: o, wy obcokrajowcy zabieracie nam nasze filipińskie kobiety. Ale jeśli chcielibyście zainwestować obcą walutę w naszym kraju, proszę bardzo. Emi nadal dzielnie walczy. Przypominam, że na zewnątrz jest 35 stopni. Za złożenie wniosku o marriage license zapłaciłem 750 filipińskich pesos. Okej, po 3 godzinach w końcu się udało. To był koszmar. Właściwie Filipiński Urząd Stanu Cywilnego stwierdziłem, że robi wszystko, by zniechęcić obywatela, by zawarł ślub. 3 godziny, 3 wybite godziny. I nie to, że była długa kolejka, tylko że było po prostu mnóstwo dokumentów do wypełnienia. No słabo, tym bardziej, że już po godzinie czułem, że jest na tyle gorąco, że robiło mi się niedobrze i też zastanawiam się, ile tak naprawdę osób tutaj zemdlało. Mało tego, jeszcze trzeba latać i kserować dokumenty, bo tutaj urzędy nie mają ksera, są bardzo niedofinansowane zresztą. All I wanna do is barely shooting golly. Want you woman dash, fake love. I don't give a shit, I'm ready for the love. No, I'm not the only one, but yeah, I see I'm the one and only. Hey, maybe he loves you more than I do. Maybe I wasn't like a put away, do. Baby, don't worry about me, yeah, I'm okay. May only does. Zbliżamy się, to znaczy szukamy teraz taksówki i idziemy do domu. Po ciężkim dniu. Praktycznie jestem dumny z nich.